Siema, mam dzisiaj dla Was całkiem ciekawą taktykę, którą testowałem ostatnio na streamie. Będzie ona polegała na dropieniu map, tzw. tier 16,5 i map tieru 17. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają Ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Mapy z nowym influencem rolują mody jak mapki T17. To daje nam bardzo dużo nowych możliwości farmienia. Właśnie z tego powodu mapy z tym influencem, które są popularne i mają dobry layout, np. Dunes albo Jungle Valley, chodzą po 40 do 45 chaosów sztuka na TFT w bulku. I teraz pojawiamy się my i farmimy takie mapki wraz z mapami T17. Przedstawię Wam teraz całą taktykę, jaką wymyśliłem w tym celu oraz podpowiem Wam, jak użyć mapy T16,5 zamiast ich sprzedawać i zrobić jeszcze większy profit tą samą taktyką. Będzie w tym filmie trochę opcji, które są niezbędne do tej taktyki, także polecam oglądać uważnie i do końca, żeby później nie było, że coś Wam nie działa. Dobrze, przejdźmy do drzewka. Będziemy tutaj używać breachy. Breache generalnie zainspirowały mnie do tej taktyki przy okazji farmienia levela, w sensie expienia. Wydałem ostatnio tą taktykę na expienie i właśnie to mnie zmotywowało i zainspirowało do tej taktyki, ponieważ dropiłem tam trochę T17 i mówię, kurczę, coś z tym trzeba zrobić. I tak, bierzemy sobie tutaj te wszystkie breache, tutaj szanse na czajule, bo też czajula bridgestone dropią. Pamiętajcie zabijać bossy, jak pojawiają Wam się bossy w breachu, jak się pojawi czajula, to go zabijamy, bo on właśnie ma sporą szansę rzucić cały bridgestone. I później mamy mapki z jednej, z drugiej strony, explicity chcemy wybrać wszystkie. Idziemy dalej, tutaj znowu mapy, całe kółko quantity, w środku quantity rarity, później explicitami do kolejnych breachy. Tutaj znowu kolejne breache z monster density, czyli density to jest jakby jak dużo mobków, jakie jest zagęszczenie, to jest chyba słowo na polski, density to jest zagęszczenie. Później znowu explicity, bez tego punktu. I teraz ważne, tutaj na górze nie omińcie tych 2 punktów, bo te 2 punkty dają nam większą szansę na to, że mapki, które dropią, będą miały właśnie ten memory influence, czyli ten nowy influence z tej ligi. Po prostu zwiększamy sobie na to szansę, to jest ważne w tej strategii, pamiętajcie o tym. Później znowu explicity, dalej explicitami aż do Searing Exarcha i tutaj jeszcze sobie całe kółeczko od Searing Exarcha. I altary będziemy chcieli właśnie klikać, przede wszystkim szukać altarów na duplikację map. Dobrze, przejdźmy do skarabów i do mapy. Teraz ważne, będziemy używać tutaj 3 skaraby na 2 dodatkowe breache, w tym craftujemy breach w map device. Searing Exarch to wiadomo. 1 skarab na Mirror of Delirium. Mirror of Delirium doda nam bardzo dużo mobów, oprócz tego będą nam dorobić Delirium Orby, Simulacrum, Splintery, więc to się jak najbardziej opłaca tutaj w tej taktyce. I do tego ważny skarab. Co robi ten skarab? Skarab ten dodaje 10% więcej map dropiących na mapie za każdy modifier na mapce, którą odpaliliśmy. I teraz tak, nasza mapka minimum, żeby miała 5 modifierów robimy, najlepiej 6, ale ja latałem 5 zazwyczaj, 6 jak weszła to było fajnie. Jak widzicie, ta mapka ma właśnie 2 prefiksy i 3 sufiksy i tutaj jest 5 modifierów, na to musicie patrzeć, bo czasami modifiery jakby są 2 linijki, ale to jest jako jeden mod, więc trzeba na to zwracać uwagę. Jak widzicie, tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5. I chcemy, żeby nasza mapka miała 20% quality, ponieważ mamy w Atlasie taki punkt, że za każde 5% quality nasza mapka ma 3% lepsze explicity. Po wejściu na mapę najlepszą opcją jest najpierw zabić bossa. Nie jest to wymagane, ale jeśli to zrobimy, to nie mogą nam się trafić altary na bossa, więc zwiększamy szansę znalezienia altaru na duplikację map. Możemy ewentualnie robić to na Jungle Valley, tam altary nigdy nie trafiają się na bossa. Następnym krokiem jest powrót na początek i zaczynamy. Odpalamy Mirror of Delirium, clearujemy całą mapkę, nie odpalając breachy. I klikamy wszystkie altary, a priorytetem jest duplikacja map, a poza tym klikajcie wszystko, co daje dodatkowe dropy i nie ma zbyt trudnych modów. Jak już użyjemy wszystkie altary, to zaczynamy odpalać i clearować breache. Najlepiej po 2 lub 3 na raz, jeśli są obok siebie. Na samym końcu lutujemy całą mapę i odpalamy kolejną. I teraz uwaga, bardzo ważna opcja. Żeby ta taktyka w ogóle Wam działała i żeby dropiły Wam mapy tier 16,5, żeby to w ogóle było możliwe, że one Wam dropną, musicie zrobić całą jakby fabułę u Igona. Igon, jak będziecie robić Atlas, da Wam w końcu misję.
I pojawi wam się na atlasie taka ścieżka z map, którą będziecie musieli przejść. U niego zagadacie, on będzie wam po kolei te mapy otwierał, później da wam bossa, później każe wam na mapach tier 15 znaleźć kolejne te, to się chyba memory nazywa, jak pamiętam. I jak zrobicie cały ten questline, on was będzie prowadził za rączkę, będzie wam mówił, co zrobić dokładnie, więc z tym sobie poradzicie. Jak zrobicie cały ten questline, to wasz atlas zamieni się w taki różany właśnie atlas i jak będziecie mieli już taki atlas jak ja, to znaczy, że już możecie farmić tą taktykę. Jeżeli nie macie takiego atlasu, to niestety będziecie musieli się cofnąć i ten quest zrobić. Teraz kolejna przydatna rzecz. Tak jak widzicie na atlasie, 2 z moich mapek świecą się na fioletowo. I teraz dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, bo jakiś czas temu w PoE dodali możliwość przenoszenia kart z jednej mapy na drugą. Czyli ja sobie z Defiled Cathedral przeniosłem kartę apotekary, że dropi mi też na Dunesach. I teraz jak to zrobić? Żeby to osiągnąć, musimy znaleźć Nameless Seera. A żeby znaleźć Nameless Seera, musimy na danej mapie zabić wszystkie rare moby i wtedy on się może pojawić rzeczywiście, jeśli na tej mapie jest. Więc musimy pójść daną mapę, z której chcemy przenieść karty, farmić tak długo, aż znajdziemy właśnie Nameless Seera, czyli wchodzimy na mapę, czyścimy wszystkie rare moby, jak on się pojawi, to dopiero da nam opcję przeniesienia tych kart. Ta opcja nazywa się Scrye Map i tego właśnie będziemy musieli użyć i odpali nam się atlas. I wtedy będziemy mogli wybrać mapę, na którą chcemy przenieść te karty, bo jakby karty przenosimy z mapy, na której znaleźliśmy Nameless Seera i wybieramy mapę, na którą chcemy ją przenieść. I jeżeli to sobie zrobicie, no to oczywiście powiększycie sobie szanse na fajne dropy, no bo apotekary jest drogie, a na samych Dunesach są słabe karty, więc fajnie sobie właśnie przenieść jakieś fajne karty. Nie musi być to apotekary, możecie sobie przenieść coś innego, byleby te karty były drogie i byleby wam się to fajnie farmiło. Luta podliczaliśmy na streamie. Z Wealthy Exile po dokładnym podliczeniu wyszło nam 8,5 Divina, czyli 1385 chaosów. Po podliczeniu map T17, T16,5 Conquerorowych i zwykłych Dunesów wychodzi nam 2039 chaosów. Koszt jednej mapy to 11 chaosów, więc razy 15 map daje nam to 165 chaosów. Zatem 2039 minus 165 daje 1874 chaosy. Jest to czysty profit, a dzieląc to na 15 zrobionych map, mamy ciekawy wynik 125 chaosów czystego profitu z jednej mapy. Z 15 map zatem zarobiliśmy 11,5 Divina na czysto. I teraz powstaje pytanie, czy sprzedawać te mapy 16,5 Dunesy, czy może je robić? Otóż przetestowałem parę mapek i uważam, że warto spróbować je robić. Dlaczego? Taka mapka kosztuje 40 chaosów w bulku na TFT. Można powiedzieć, że to dużo, no bo 40 chaosów, ale mapka taka roluje się jak 17, czyli daje nam more currency, more maps i tak dalej. Staramy się tą mapę wyrolować, żeby miała jak najwięcej more maps i do tego najlepiej more currency. I robimy takie mapki i uwierzcie mi, że będziecie mieli zarąbisty profit. Mi dropnęły 2 Diviny z ziemi, sporo te 17 więcej dropi, bo tych map mamy więcej. Setup oczywiście ten sam, też na breache, na mapy, bo to daje bardzo dużo mobów, więcej map, tu jeszcze kolejne mapy i do tego jeszcze więcej currency, także uwierzcie mi, że przy breachach, przy tym całym ustawieniu naprawdę warto spróbować. Poróbcie sobie takich parę mapek. Jeśli uznacie, że wam się to nie opłaca, to spoko, ale według mnie naprawdę można fajnie na tym jeszcze dodatkowo zarobić i nie trzeba na TFT chodzić i sprzedawać tych map, a 17 spuszczamy po prostu na tradzie i tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli materiał ci się spodobał, to zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz do zasięgów. Ja zapraszam na mój kanał Twitch, na którym codziennie są streamy i do usłyszenia następnym razem. Siema!